W dzisiejszym filmiku pokażę dwie wersje ściegu, który powstaje przez skrzyżowanie dwóch oczek ze sobą. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Pierwsza przedstawiona wersja tego ściegu nadaje się świetnie na wzór dzianiny, a drugą z powodzeniem można użyć zamiast ściągacza. Na maszynie mam nabrane oczka i przerobione parę rzędów. Pomiędzy każdą parą oczek, które przekładam, są 4 igły, a 6 rzędów pomiędzy rzędami, w których oczka będą przekładane. Zanim zacznę, wysuwam do przodu igły, z których oczka będą przekładane. Dzięki temu uniknę błędów z wyborem niewłaściwych igieł. Przenoszę najpierw oczka na 2 pojedyncze transfery oczek i przykładam prawe oczko na lewą igłę, a oczko z lewej igły krzyżuję i nakładam na igłę prawą. Kolejność przekładania igieł jest dowolna i można ją zmieniać na parę sposobów. Na przykład zmieniać w co drugim rzędzie albo w tym samym rzędzie, ale w co drugiej parze igieł. Po zakończeniu rzędu przesuwam wózek 6 razy. W drugim rzędzie igły do przekładania oczek wybieram tak, aby były one pomiędzy wcześniej wybranymi igłami i będą to igły środkowe. Ponownie przekładam oczka, krzyżując je ze sobą, a po zakończeniu przerabiam 6 rzędów. Po czym kontynuuję przekładanie oczek jak w pierwszym rzędzie, aż uzyskam wymaganą ilość rzędów. W drugiej wersji tego ściegu również przekładam i krzyżuję 2 oczka ze sobą, ale teraz będą to oczka z tych samych igieł. Przełożona para oczek z tych samych igieł utworzy warkocz 1 na 1. Pomiędzy kolejnymi warkoczami będą 2 igły, a oczka przenoszone będą co 4 rzędy. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Mam nadzieję, że przedstawione ściegi się przydadzą. Zachęcam do komentarzy i pytań, a także do subskrypcji na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku.